Ale nie będziemy gadać o Fight Club, bo to jest bez sensu. Ty zwariowałeś bez sensu? Będziesz gadał o Fight Clubie, rozumiesz? Ty będziesz. Ta książka jest zajebista. Po pierwsze, bo ona nie została odebrana tak, jak miała być odebrana i to, o czym Maciek mówił, winą temu był film, gdzie był piękny Brad Pitt i brzydki Norton i piękny Brad Pitt przemawia do wszystkich więcej oczywiście. I dlatego przez tę kultowość tej książki, nie wiem, drugiej części chyba nie, bo nie jest tak kultowa. W Polsce to jednak nie zaistniało, ale nie chciałem o tym gadać, bo to jest książka bardzo różnie odbierana, jest milion teorii, co Chuck miał na myśli, przeciwko czemu się opowiadał, a przeciwko czemu nie. I ta książka też na wschodzie była bardzo niepoprawnie odebrana, dlatego że Palahniuk był taką osobą, która wywołała lekką euforię i u mnie, u moich kolegów, wtedy mieliśmy powiedzmy po 15-16 lat, kiedy wyszedł film i to, że osoba o ukraińskim pochodzeniu niemalże pisze książki za granicą, to jeszcze w Hollywood nagrywają filmy o tym, to mieliśmy straszną ekscytację Fight Clubem. A co więcej, że w Ukrainie i w Rosji takie fight cluby zaczęli powstawać, więc też jeden z moich kolegów był w takim fight clubie. Tłukł się tam co niedzielę, ale oni złamali pierwszą zasadę i później były jakieś wjazdy nawet policji do nich na chatę i później jego rodzice pobili i Fight Club bardzo szybko się skończył. Jeśli chodzi o polskie tłumaczenie, to ciekawostką jest, że przełożył Podziemny Krąg, przynajmniej ten, który ja posiadam z Niebieskiej Studni, Lech Jemczyk, który przekłada też w Polsce Vonneguta. Także autor, który miał na mnie największy wpływ i mój ulubiony autor przekładany przez tego samego człowieka. Tyler Durden to alter ego narratora, który to występuje. Książka od filmu nie różni się tak mocno poza zakończeniem. I muszę przyznać, że to zakończenie stworzone przez Davida Finchera jest znacznie lepszym niż to, które jest w książce. Zresztą w ogóle film tak naprawdę, przynajmniej do tej pory, wydawał mi się lepszy niż książka. Może bardziej podkreślał pewne rzeczy, które właśnie stały się kultowe. Ciekawostką związaną z wydaniem Fight Clubu jest to, że wyszedł on w takiej serii Pocket Book, to były tanie pomarańczowo-czarne książeczki i tłumaczenie Fight Clubu nie było satysfakcjonujące dla osób, którzy dość dobrze znali angielski i na przykład jeden z moich kolegów musiał gdzieś zdobyć oryginał tej książki i próbował przetłumaczyć to sam. A później się okazało, że właśnie to tłumaczenie zrobił Ilja Karmilcew i to był muzyk, autor tekstów, tłumacz działający w zespole kultowym lata 90. Nautilus Pompilius. I więc mieszkał w tamtym czasie w Londynie i był chory na raka i musiał zbierać pieniędzy na swoje leczenie, więc być może dlatego to tłumaczenie nie jest takie dokładne. Aczkolwiek później w innych seriach zaczął się ukazywać Fight Club już w lepszych, w innych tłumaczeniach i zupełnie to zależy od wydawnictwa, jaką książkę ty przeczytasz. Jeżeli kupisz tą tańszą, to możesz przeczytać zupełnie inne dzieło w innym tłumaczeniu i inaczej interpretować niektóre rzeczy. W szczególności to różniło się przepisami na materiały wybuchowe, bo w jednej książce był jeden przepis, a w drugiej książce był zupełnie inny przepis. Jakiś czas temu ukazało się to, a dokładniej cały ten zbiór, czyli Fight Club 2. Chuck Palahniuk, który zarzekał się wielokrotnie, iż dwójki nie będzie, ponieważ nie może to być film, nie może to być kolejna książka, bo fani i tak będą niezadowoleni. Postawił na coś, czego jeszcze nigdy nie robił. Specjalnie nauczył się pisać scenariusze komiksowe i tak też powstał ten
komiks opowiadający o niedalekiej przyszłości narratora z jedynki i Marli, z której w tej chwili są małżeństwem. Mimo wszystko Tyler Durden wraca. Zakończenie komiksu jest autodestruktywne i bardzo, bardzo piękne. Rysunki robi Cameron Stewart do każdego z Fight Clubów, a za moment zobaczycie, przynajmniej amerykańscy widzowie zobaczą również w komiksowej wersji Fight Club 3, kontynuujący historię Tylera Durdena, który skończył na milionach tatuaży, poduszek z cytatami, torb z cytatami, koszulkach i stał się ikoną mainstreamu i popkultury, z którą tak uparcie walczył nitrogliceryną. A jeżeli chodzi o przepisy na nitroglicerynę, to Chuck Palahniuk rzeczywiście w swojej pierwotnej wersji książki zrobił na tyle niesamowity research, że te przepisy były rzeczywiste. Wydawca jednak kazał mu je pozmieniać i dlatego w różnych tłumaczeniach zobaczymy naprawdę najróżniejsze wersje, od mieszania styropianu z sokiem pomarańczowym po różne dziwne absurdy. Jeżeli chodzi o Fight Club i jego fenomen, to by było na tyle. Ja w ogóle nie chciałem kręcić tego odcinka o Fight Club. To ilu jest tych szeryfów? Hej koleżanko, chodź tu. Czy chcesz porozmawiać o Fight Club?